Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Gdzie jest gorzej, w USA czy w Europie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Gdzie jest gorzej, w USA czy w Europie? Dzisiaj sesja będzie miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie, gdzie sytuacja fundamentalna jest gorsza, czy w starej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, więc zobaczymy na podstawie tego, jak rynek pieniężny wycenia stawki po tych dzisiejszych wydarzeniach, a wydarzeniami dzisiejszego dnia są oczywiście wskaźniki PMI za sierpień, dane wstępne i będziemy je oczywiście porównywać między sobą, ale zaczynamy od punktu odniesienia, czyli stawki rynku pieniężnego na koniec tego roku dla Stanów Zjednoczonych. Implikowana stopa procentowa to jest 3,59%, a dla strefy euro ta sama wartość na koniec tego roku to jest 1,17% i to są punkty odniesienia, co będziemy je odnosić po dzisiejszej sesji i zobaczymy, w którą stronę rynek przesunął swoje oczekiwania. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę, to oczywiście same prognozy. To są dane wstępne, pokazują oczywiście najbardziej bieżącą, aktualną sytuację w gospodarce. Jeszcze raz przypominam, PMI to są wskaźniki budowane na ankietach, należą do kategorii danych miękkich, ale zobaczymy dla strefy euro. Dla sektora przemysłowego wskaźnik ma dalej spaść i ma wynieść 49 punktów, odchylenie standardowe 0,6 i zobaczymy, jak rzeczywiście one zaczną się kształtować. Wskaźnik dla sfery usługowej to jest 50,5%, czyli jeszcze sektor usług ma się rozwijać, a globalny wskaźnik kompozyt ma oczywiście dalej spadać i także ma wynieść 49 punktów. I równolegle dla Stanów Zjednoczonych będziemy porównywać przede wszystkim wskaźniki kompozyt, czyli te takie zbiorcze. I równoległy wskaźnik dla Stanów Zjednoczonych w dwóch estymacjach wynosi 48,5 punkta, czyli według tutaj rynku gorzej ma się gorzej zachowywać gospodarka w Stanach Zjednoczonych niż w Europie i to jest pewnego rodzaju punkt odniesienia. No i oczywiście zobaczymy, jak to będzie dla wskaźnika przemysłowego, to jest 51,8 w Stanach Zjednoczonych prognoza, a dla sektora usługowego 49,8. No i oczywiście im większa różnica między wskaźnikami composite między Stanami Zjednoczonymi a Europą, tym większa oczywiście zmienność i powinien wystąpić ruch na aktywach. Równolegle poznamy także wskaźniki PMI dla Wielkiej Brytanii. W tym wypadku composite wynosi według prognoz 51 punktów, czyli jednak brytyjska gospodarka cały czas ma się rozwijać według tych danych, według tych prognoz, które są dzisiaj poczynione. Przypominam, dane dla Europy poznamy o godzinie 10, a wskaźniki PMI dla Stanów Zjednoczonych będą pokazywać się nam o godzinie 15:45 czasu europejskiego. No ale oczywiście co dalej będzie myślał rynek, co on tu wymyśli? Przede wszystkim patrzymy na zachowanie rynkowych stóp procentowych. Amerykańskie dziesiątki wczoraj przekroczyły poziom 3% rentowności i od razu przetestowaliśmy, jak to działa, ponieważ indeksy giełdowe zaczęły bardzo mocno spadać, przeżyliśmy następną falę spadkową. Ewidentnie jest ona połączona z tym, co się dzieje na rentownościach amerykańskich obligacji. Poziom 3% to jest miejsce, gdzie przebiega zniesienie Fibonacciego, 50% na tym następnym wykresie bardzo dobrze to widać. No i oczywiście cały czas wszyscy mówią o Jackson Hole i zobaczmy, jak implikowana zmienność na rynku opcji, co nam mówi. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy podwyższoną aktywność, więc prawdopodobnie także będzie i w tym roku, że zmienność w okolicach Jackson Hole, czyli pod koniec tego tygodnia, będzie bardzo duża na rynku euro-dolara. Daytraderzy powinni się z tego cieszyć. Amerykański dolar na przestrzeni ostatnich kilku dni umacnia się bardzo znacząco. Widać to na przestrzeni tego, jak zachował się względem najważniejszych walut G10.
No i oczywiście jedynym moim zdaniem teraz takim ważnym zagrożeniem jest to, że realne stopy procentowe zaczynają tutaj spadać na całej krzywej i w tym wypadku oznacza to, że inwestorzy zaczynają dyskontować zmniejszanie oczekiwań inflacyjnych i potencjalnie szans na dalsze podwyżki stóp procentowych. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie rynek pieniężny własnymi pieniędzmi obstawia taki scenariusz i oddala perspektywę oczekiwań inflacyjnych dla Stanów Zjednoczonych. A sam euro-dolar oczywiście wczoraj bardzo gwałtownie, wydarzeniem w ogóle dnia było gwałtowne przejście przez poziom parytetu. Ostatnie minima sprzed miesiąca nie zatrzymały tendencji spadkowej. Widzimy, że dzisiaj rano także rynek ma ochotę i potencjał ku temu, żeby dalej ruszać w dół. I pytanie, co się dalej wydarzy. Natomiast na samym indeksie dolarowym widzimy piątkę Elliotowską utworzoną, no i rynek sobie będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy te ostatnie maksima wytrzymają, czy też nie, czy zacznie się jakaś zagrywka na formację szczytową. Jeżeli się zacznie, to oczywiście jaka będzie dynamika zmian. Sam euro-dolar długoterminowo widzimy, że naruszamy dolne ograniczenie tego 8-letniego kanału spadkowego formacji flagi, więc gdyby się udało utrzymać poniżej poziomu 0,99 na euro-dolarze, zwłaszcza na zamknięciu świecy tygodniowej, to oczywiście sygnały byłyby zdecydowanie prospadkowe, czyli proamerykański dolar. Natomiast na rynku surowcowym wczoraj doszło do ciekawych wydarzeń, ponieważ minister ropy Arabii Saudyjskiej zasugerował, że OPEC Plus może zmniejszyć wydobycie. Stąd też nie udało się kontynuować tendencji spadkowej na ropie naftowej i mieliśmy nawet wyciąganie tutaj ropy naftowej WTI nad poziom $90. To jest główna przyczyna tego, co się stało. Natomiast na amerykańskiej giełdzie sesja była spadkowa i prawdopodobnie ustawi nam także sesję w Europie, ponieważ sesje w Azji jednoznacznie sprzyjają temu, żeby te spadki były kontynuowane. Natomiast widzimy, że indeks S&P sięga kolejnego ważnego wsparcia, jako że poziom 4200 punktów gładko padł i jeżeli teraz następny poziom wsparcia, na którym teraz się znajdujemy, też padnie, to oczywiście otwiera się perspektywa mocnych spadków i ruchu w dół, ponieważ znaczenie tego jest ogromne i bardzo warto na to zwracać uwagę. Na co jeszcze oczywiście należy zwracać uwagę? To, że takie realne zyski przedsiębiorstw po uwzględnieniu inflacji są teraz najniższe od II wojny światowej i to jest zdecydowanie negatywna informacja dla rynku akcji, więc teoretycznie powinno dać to spadki indeksów giełdowych, ale czy tak się stanie, zobaczymy. To jest bardzo ciekawostka, jak bardzo teraz inflacja wpływa na te ujemne, realne stopy procentowe. Oczekiwania inflacyjne oczywiście są także w tym wypadku uwzględnione, a sam indeks DAX, jeżeli dzisiaj dalej będzie spadać i pokona poziom 13 000 punktów, to oczywiście będzie to zaproszenie do testu ostatnich minimów z dużą szansą na ich pokonanie i generalnie widzimy coraz większą relatywną słabość Europy względem Stanów Zjednoczonych i te dzisiejsze dane, które będą nam musiały odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest gorzej, w USA czy w Europie, są idealnym pretekstem, argumentem do tego, żeby doprowadzić do znaczących zmian na indeksach giełdowych. Przypominam, indeksy giełdowe wyceniają to, co się będzie działo w gospodarce za mniej więcej 6 do 9 miesięcy w przód, czyli w pierwszym kwartale 2023 roku. Kiedy popatrzymy na Bitcoina, czyli na kryptowalutę, jesteśmy cały czas na blisko ostatnich minimów, czyli Bitcoin moim zdaniem faworyzuje scenariusze prospadkowe na giełdach papierów wartościowych. No i oczywiście teraz na sam koniec przegląd polskich aktywów. Polskie obligacje znowu walczą o poziom 6%. Jest duża szansa, że pokonamy, jednak wrócimy na ten poziom. Natomiast rynek euro złotego i dolar złotego, kiedy to nałożymy na zachowanie euro-dolara, pokazuje rosnącą relatywną siłę polskiego złotego. Natomiast jeżeli oczywiście amerykański dolar będzie się dalej umacniał, to spodziewajmy się ataku na te ostatnie maksima na parach euro i dolar złoty z dużą szansą, że zostaną one
z rosnącą szansą, że zostaną one pokonane. Przełożenie zachowania euro-dolara na rynek złotego jest oczywiście bardzo, bardzo duże. I oczywiście należy także pamiętać, że ruch na euro-dolarze to przede wszystkim dynamika tendencji na dolar złotym, a nie na euro złotym. Tak po prostu wynika z matematyki. I na koniec polska giełda, w tym wypadku indeks WIG20. Indeks WIG20 zachęca zdecydowanie swoją aktywnością do tego, żebyśmy obserwowali kontynuację tendencji spadkowej i jeżeli oczywiście nie uda się utrzymać nad poziomem 1600 punktów, to perspektywy prospadkowe staną się jeszcze bardziej prawdopodobne i zachowanie giełdy zachęci do tego, żeby wkrótce przetestować poziom 1500 punktów, który jest bardzo, bardzo ważny pod względem długoterminowej techniki. Przypominam, tam jest Fibonacci, tam są dolne krawędzie wielu formacji technicznych, więc poziom 1500 punktów jest coraz bardziej prawdopodobny, że go zobaczymy wkrótce. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę pięknego, słonecznego dnia i do zobaczenia.